Cześć i czołgiem, witam w moim biurze. Czas na majowe gadżety. Pierwsza rzecz to jest coś, co zawsze chciałem przetestować, a jakoś nigdy nie było okazji. Zapałki kowbojskie. Zobaczcie, jak to wygląda. Stylowe pudełeczko. Z tyłu coś na wzór draski, a tak naprawdę to jest chyba taki papier ścierny po prostu. Dlaczego nie zwykła draska? Ano dlatego, że te zapałki mają za zadanie działać bez draski. Pewnie nieraz widzieliście na westernach, jak jakiś kowboj wyciąga zapałkę i o swoje dżinsy je odpala. Ją odpala. No, o dżinsy próbowałem i tak średnio to wychodzi, prawdę mówiąc, ale o różne powierzchnie, takie jak na przykład moje biurko, działało. No, mówię o biurku w domu, ale czy moje leśne biurko podoła? Tego nie wiem. Bierzemy, no zapałka jak zapałka, wygląda bardzo standardowo. Przytrzymujemy i pociągamy. No, coś, brak wprawy tutaj widać, ale słyszeliście ten dźwięk na pewno. No to jeszcze raz. O, proszę bardzo. Trochę wiatr wieje, dlatego jest to utrudnione. Zapałka płonie. No jak zwykła zapałka, prawda? Jeszcze raz sprawdzimy sobie. Wystarczy jakakolwiek taka niezbyt gładka powierzchnia, no bo jak widzicie, to nie jest jakaś wybitnie chropowata powierzchnia, to jest drewno już okorowane, kora odpadła z tego drzewa, co to w ogóle jest, jakaś sosenka pewnie. Kora odpadła, jest tutaj w miarę gładko, no jednak zapałka działa. Możemy jej użyć pocierając o kamień na przykład, o właśnie drzewo, o cokolwiek w zasadzie, co nie jest przesadnie gładkie. Ja nawet pocierałem o mój termos. Tu są ślady, nie chcę już tego więcej robić, bo go tak trochę zniszczyłem. Znaczy zniszczyłem, no nie wygląda już tak pięknie jak wyglądał. Jakie są krechy, siarka gdzieś tam wlazła, nie idzie tego domyć. Tak więc nie polecam o rzeczy, które lubimy, pocierać takich zapałek. Natomiast jak widzieliście, działa to nawet na powalonym pniu. No, chyba doszedłem do wprawy. Było westernowo, teraz będzie prepersowo. Wór. Kolejny wór. Zauważyłem, że w ostatnich odcinkach gadżetów ciągle pojawia się jakiś wór pod różną postacią, więc żeby tradycji stało się zadość, tym razem również wór. No ale do czego on służy? Po wlaniu tutaj wody zakręcamy i zyskujemy kranik, który działa jak każdy inny kranik, czyli sobie odkręcamy wodę, przekręcamy to, tutaj woda zaczyna się lać, zakręcamy. Tak więc bardzo prosta rzecz, jednocześnie niezwykle funkcjonalna, no i w szczególności przydatna dla różnego rodzaju prepersów, którzy będą tę wodę sobie gdzieś tam w domu magazynować. 20 litrów taki pojemnik. Jak długo woda może tu stać? No, podejrzewam, że tyle samo co w butelce, albo nawet dłużej. Tak więc świetnie, już kleszcze zaczynają łazić, patrzcie. Po wypadzie w teren należy zaraz wziąć prysznic. Wtedy takie, które nie zdążyły się wgryźć, zostaną spłukane przez wodę, ale trzeba też się obejrzeć. No i warto takiego delikwenta po prostu pozbawić jego nędznego żywota. Stal w żaden sposób nie barwiona, tylko polerowana na połysk. Co to jest, każdy widzi. Piersiówka. Odkręcamy. Tutaj na zawiasie mamy ten koreczek, dzięki czemu to nam się na pewno nie zgubi. Bardzo ładna robota. Naprawdę ciężko tutaj mieć jakieś zastrzeżenia co do wykonania. Natomiast wypadałoby teraz poruszyć kwestię rozgrzewania się alkoholem, czy to w survivalu, czy to w bushcrafcie. Tak się składa, że jakiś czas studiowałem ratownictwo medyczne, zanim z pewnych względów zrezygnowałem. No i też dość mocno nam tłuczono na temat właśnie rozgrzewania się alkoholem, szczególnie w terenie. No kiedyś to było dosyć popularne, praktykowane również przez ratowników gdzieś tam w Szwajcarii, ten słynny motyw tego Bernardyna, który gdzieś miał tutaj sobie beczułkę taką z alkoholem przy szyi przywiązaną. Natomiast czy alkoholem powinniśmy się rozgrzewać? Naczynia krwionośne rozszerzają się. W momencie, kiedy się rozszerzają, ta krew zaczyna szybciej krążyć, no i rozgrzewa nasz organizm. Ale no niestety, skoro się te naczynia krwionośne rozszerzają,
to ta krew, która zaczyna szybciej krążyć i rozgrzewa nasz organizm, jednocześnie szybciej się wychładza. A kiedy ta krew się szybciej wychłodzi, to zacznie się szybciej wychładzać nasz organizm. Czyli w początkowej fazie alkohol rzeczywiście rozgrzewa, natomiast na dłuższą metę wychładza. A więc jedynym rozwiązaniem, jeżeli chcemy się rozgrzeć rzeczywiście za pomocą alkoholu, jest wejście w śpiwór, być może nawet obłożenie się folią NRC, czyli izolacja, napicie się alkoholu, wtedy rzeczywiście ta krew zacznie szybciej krążyć i nas rozgrzewać, ale w momencie, kiedy nastąpi ten etap, że ona zacznie się wychładzać przez to, że szybciej krąży, no to być może się nie wychłodzimy tak szybko, jeżeli będziemy dobrze izolowani przez śpiwór, przez folię ratunkową. No i to jest dobry temat do testów, prawdę mówiąc, aczkolwiek nie wiem, jak zostanie to przyjęte na YouTubie, więc no raczej jeżeli się pojawi to na moim prywatnym kanale, czyli na Adventurerze, czyli wchodzimy sobie właśnie do śpiwora pod folię, tylko to raczej w zimie będziemy takie testy przeprowadzać, bo w lecie nie ma to większego sensu. To są moje kluczyki do samochodu, a to są dwie rzeczy będące dzisiejszymi gadżetami. Pierwsza z nich to karabinek. Ponoć nie mówi się, znaczy kiedyś było tak, że nie mówiło się karabinczyk. I to uchodziło, przynajmniej w środowisku wspinaczkowym, za takie faux pas. Jak ktoś mówił karabinczyk, to widać było, że taki no właśnie. Tak jak teraz, jakby to do bushcraftu porównać. O, jak na przykład ostrzenie nie ostrzenie, krzesanie za pomocą krawędzi tnącej noża po krzesiwie, po pręcie krzesiwa, jeżdżenie tą krawędzią tnącą. To jest takie faux pas w bushcrafcie, chyba największe, jakie mogę sobie wyobrazić. Chociaż sam tak często robię, bo to jest zwyczajnie efektywne, no ale zostało to uznane za takie faux pas. I takim faux pas kiedyś w środowisku wspinaczkowym było właśnie nazywanie karabinka karabinczykiem. No a teraz zauważyłem, że to w sumie tak już nikt na to nie zwraca uwagi i nawet wszystkie sklepy nazywają to karabinczykami. No więc okej, karabinek albo karabinczyk, bardzo prosty, to się nie otwiera z tego względu, że tu jest blokada. I teraz należy ją przesunąć tylko, już się otwiera, bardzo prosty mechanizm. Z powrotem to zaciągamy tu, znowu się nie otwiera, zablokowany. Przydatna rzecz do troczenia czegoś na szybko, bo za pomocą karabinka w każdej chwili możemy to odpiąć, przypiąć z powrotem. No troczenie tam jakimiś sznurkami to jest już więcej zabawy. Tak więc karabinki przydatna rzecz, jak widać przydała się tutaj, dlatego że połączyłem moje kluczyki z latarką. A ta latarka to jest dopiero coś ciekawego. Ile takie maleństwo może mieć lumenów? No pewnie Was nie zaskoczyłoby, jeżeli powiedziałbym, że latarka ma 160 lumenów. Tak każdy tak powiedział, no taki standard, taka zwykła czołówka rzeczywiście może tyle mieć. No ale to nie jest zwykła czołówka, to jest maleństwo. Tutaj nawet nie zmieściłaby się jedna bateria, taka gruba paluszek, a co dopiero dwie, a zwykłe takie czołówki no właśnie są na dwie zazwyczaj, albo nawet na takie ogniwa już większe. To jest malutkie po prostu, a ma 160 lumenów. Ja wam zaraz przyświecę prosto w oczy. Różne tryby świecenia czerwonym, tego nie widziałem. O, może mocniej świecić na czerwono. Ale ja bym chciał białe świecenie. Czemu nie mam białego? Gdzie to się to białe włącza? Tak, w ten sposób świeci. I oczywiście zobaczymy, jak to świeci po zmroku, ale to raczej na kanale Adventurer, kiedy będę miał możliwość przetestowania rzeczywiście tej latarki w akcji. No i mamy też takie sygnalizacyjne sobie jakieś miganie. Tak więc jak ktoś jest wrażliwy na migające światło, to niech teraz nie patrzy, chociaż pewnie ostrzegłem za późno. Aha, jednym kliknięciem wyłączam. No i taka właśnie latareczka. Co ciekawe, ona w tym takim słabym trybie, najsłabszym, jest w stanie świecić nieprzerwanie przez 10 godzin. Tak więc naładujemy ją raz i mamy święty spokój na wieki, bo jak długo będziemy takiej latarki używać? No sporadycznie gdzieś tam sobie przyświecimy, prawda, taką latarką przy kluczach. Tak więc ładujemy raz i na wieki mamy spokój. Bo tu jest akumulatorek, tutaj nie musimy żadnych baterii w niej wymieniać. Po prostu mamy gniazdo i ładujemy przez kabel, przez ładowarkę od telefonu chociażby. No dobra, taka latareczka, przydatna rzecz, szczególnie możemy sobie do kluczy przypiąć jakiś brelok, który do niczego nie służy, a możemy przypiąć sobie właśnie coś takiego, myślę, że fajny element takiego EDC. No i dobra, karabinek też się może przydać w EDC do troczenia czegokolwiek, wtedy zwyczajnie to sobie odpinamy, rozbrajamy, te dwa elementy chowamy do kieszeni, karabinka możemy użyć. Ostatnio pokazywałem Wam spork marki Wildo
Tutaj sztućce, zestaw sztućców, również tej samej marki. I co ciekawe, wykonane są z tworzywa, które składa się w 70% z roślin. Czyli można powiedzieć, że są ekologiczne. No i przede wszystkim to, co zwróciło moją uwagę, moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż ten spork cały. No bo spork to jest taka łyżka, która z jednej strony jest widelcem, trochę nożem, trochę widelcem. Widzieliście, jak to wygląda zresztą. Natomiast tutaj mamy wszystko osobno, a jednocześnie w przysłowiowej kupie wszystko razem się ładnie trzyma, tak więc zajmuje to miejsca praktycznie tyle samo, co ten spork. No a jednak mamy osobne elementy. Gdyby nam się nudziło, to możemy na przykład wziąć sobie tę łyżkę, wziąć nóż, zrobić takie czary-mary. Popatrzcie. Tak. To w to. I zyskujemy długą łyżkę. No, fajna rzecz, bo w sumie nie każdy lubi taką krótką jeść, a dodatkowo jeżeli mamy coś takiego długiego, to możemy też zamieszać w garnku, jeżeli gotujemy na przykład jakąś zupę, gulasz czy cokolwiek. Warto mieć wtedy coś rzeczywiście dłuższego, jest to w miarę stabilne wszystko, tak więc możemy sobie albo przedłużyć łyżkę dzięki tym wszystkim uchwytom, albo po prostu wszystko razem tutaj połączyć jedno w drugie. Nie chce mi się tego robić, ale muszę. No to tak, no bo nie pamiętam, co było pierwsze, a co drugie. W każdym razie możemy to sobie wszystko razem złączyć, tak jak widzieliście na początku. I mamy zestaw praktyczny, nic nam się nie gubi, zajmuje mało miejsca. No i tak jak mówiłem, przede wszystkim to jest tworzywo naturalne, przynajmniej w 70% roślinne, tak więc bezpieczne. Co to jest to 30%, to nie wiem, prawdę mówiąc, bo może być tam sobie roślinne w 70%, a powiedzmy 30% to będzie uran. No i teraz niestety Was nie zaskoczę, bo taka trochę powtórka z rozrywki. Zatoczyliśmy krąg, zaczęliśmy zapałkami, kończymy zapałkami. Tym razem nie są to zapałki kowbojskie, co prawda, te, które możemy odpalić pocierając o powierzchnię chropowatą i suchą. Natomiast tym razem są to zapałki sztormowe. Czyli takie, które będą nam się palić, nawet jeżeli wieje silny wiatr. Niestety silny wiatr nie wieje, więc znowu tego nie przetestujemy. No ale tak to już jest w tej serii. Ja tutaj pokazuję te przedmioty. No a później wynajduję takie warunki, kiedy rzeczywiście będę mógł ich użyć. No i gdzieś tam przy okazji odcinków przygodowych na kanale Adventurer są używane. Tak więc na razie się tylko przyjrzymy, jak to wygląda. A wygląda to w ten sposób, że po prostu jest to nawalone siarki w opór. No i w sumie to tyle. Efekt tego jest taki, że pali się to, zaraz zobaczycie jak. Już się boję. Tak się to spala. Widzicie, taki ogień tworzy, płomień tworzy taką gwiazdę. Już nie tworzy. Producent napisał, iż te zapałki nie zgasną podczas huraganu, orkanu i prawdopodobnie nawet jak wsadzimy je w środek trąby powietrznej, to również nie zgasną. Zaraz to sprawdzimy. Symulowana trąba powietrzna. A rzeczywiście. A, czyli już wiem, o co tutaj chodzi. Ona może i zgaśnie, jeżeli teraz, bo teraz się dalej pali. Teraz ją mogę zgasić, owszem. Ale w momencie, kiedy ten ogień wędruje sobie przez tę siarkę aż do patyczka, wtedy rzeczywiście nie da się tej zapałki zgasić. A przynajmniej jest to bardzo trudne. Natomiast to jest chwila, no możecie sobie obliczyć, ile to trwało. No ale myślę, że to jest czas wystarczający na gdzieś tam podpalenie rozpałki. W momencie, kiedy wieje silny wiatr. Jeszcze raz. Odpalam. Teraz nie idzie zgasić przez ten czas. No i teraz już powinienem podpalić, bo teraz już gaśnie. Teraz będę dmuchał z całej siły, bo mnie to zaintrygowało. Teraz zgasiłem, bo dotarła już do końca, ale nie da się zgasić jej zanim dojdzie płomień do końca siarki. Jest to niemożliwe, jak widać. No i to by były wszystkie gadżety w dzisiejszym odcinku. Kolejny odcinek z gadżetami w następnym miesiącu. No ale jeszcze czekają nas dwa filmy na kanale Millworld. Jednym z nich na pewno będzie kolejny odcinek serii pod tytułem Poradnik bushcraftowy, który został przez Was bardzo dobrze przyjęty.
No i tutaj prośba do Was, w komentarzach napiszcie, co w ramach tego poradnika bushcraftowego, jakie tematy w ramach poradnika bushcraftowego powinienem poruszyć. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.